Did you get my letter? That's why I'm here. Shh. Otto might be listening. Is this better? A little. Listen. I've some bad news. It turns out the hideaway may be slightly behind in its payment to certain lenders, and it may be my fault. But I swear to the goddess, I thought I had the numbers square. Sadly, that square turned out to be more of a circle. 0, you might say. I can straighten it out, I swear, but it's going to take some time, and I'm going to need help keeping it from Otto. Bit late for that, I'd say. There you are! What a surprise! So let me get this straight. You forget to pay our lenders what they're due, and instead of coming straight to me, you get Clive to come to you. And I hope he'll dig you out of the hole you've dug for yourself. Clive, the man in charge of the place you've been cheerfully trying to bankrupt. And you thought this was a cunning plan. Why? Well, who needs paying? Oh, just Martha. And the dame. And, well, Lady Karen. But only 500 talents. We owe 3 of our most trusted friends 5 million gil. Each. 5 million each. They lent us the bulk of the money we used to rebuild the hideaway, you see, and, well, I must have made some sort of oversight. Those ledgers were my responsibility, and it was my decision to entrust them to you. This is my fault. Do we have that much to hand? I can always ask my uncle. No, we don't. And no, you won't. We've lightened Lord Rosfield's purse enough. After the king's ransom we had off him, he deserves better than to see our begging bowl. Besides, we'll need to learn to stand on our own if we're going to make this work. All right. But that doesn't mean you have to shoulder the burden yourself. Is there anything I can do to help? There might be. How'd you fancy taking these to Martha and the dame? Rocks. Rocks, he says. Worth 1,000 talents apiece, these are. A little something Sid and I set aside for when times got lean. And I reckon 15 million in overdue debt probably qualifies. I just hope our associates' eyes are a bit more discerning than yours. I'm sure there will be. Should be me making the rounds, really. But you know how it is with this place. Orders to bark, arses to wipe, and all that. I know. Which is why I don't mind going in your place. Go. Do you know why I only gave Master Clive here 2 star rubies? Because you'd rather Lady Karen killed me. Because I'd rather Lady Karen killed you. Yes. Well, I suppose this is goodbye then. Don't worry. I'm sure Karen will understand. Really? Do you think so? No, I don't. O, gwiezdne rubiny. No dobrze. No dobrze, no to zanieśmy je w takim razie. Niech będzie i tak. Dopiero co byliśmy u Marty, no. Ech. Nie chciałam odbierać tych wszystkich zadań za jednym zamachem, tylko po to, żeby ich tak nie rozbijać i żeby została taka, wiecie, ciągłość fabularna w tych zagadkach. A tak jak wezmę wszystkie naraz, to potem nie wiadomo, która jest do której. Clive, we weren't expecting you. No. I wasn't expecting to be here. But it seems we still owe you a considerable amount of coin for your help with our rebuilding efforts. And though I doubt it's what you were expecting, we were hoping you'd take this as payment. Jaki ładny. Jeden z 3 wysokiej jakości klejnotów zdobytych
a następnie odłożonych przez Sida na czarną godzinę. Otto uważa, że ten dzień właśnie nadszedł i zamierza użyć rubinów, by spłacić długu względem Lady Caron, Marty z zajazdu oraz Izabel. A star, Ruby? I can't accept this. It's worth at least twice what you owe me. More if you can find yourself the right buyer. Think of the difference as interest. Interest? If word got out I charged that much, no one would ever borrow from me again. Anyway, why are you the one here asking me about this? I'd have expected Otto. Bit much sending the Lord Marquis out to settle your debts, isn't it? The old goat working himself to death again? Something like that. Most days I think he's the only reason the hideaway's still standing. Same as always, eh? Back when the place was nothing but a twinkle in the eye of a recently retired Lord Commander, word is he was the first one Sid reached out to. Probably knew that without his strong arm and level head, the idea would never get off the ground. Sid may have been the face of the hideaway, but Otto's always been the backbone. And when Sid passed away, we were all worried that would be the end of it. That Otto would just give up. His death was hard on everyone. But it must have hit Otto hardest of all. But he didn't give up, did he? Quite the opposite, in fact. If I recall, he was the one who nominated you as Sid's replacement, and rallied the rest around you. I reckon what he saw in Sid, he saw in you too. And don't we all? Doesn't hurt that you're half as stubborn and twice as handsome, neither. That, and you keep good company. I suppose I do. Ale wzięła ten kamień w końcu, czy nie wzięła? Dobra, lecimy szybciutko jeszcze na następne miejsce, bo już się nam czas antenowy skończył jakieś 15 minut temu. Ho, ho. Ho, ho. Jeszcze musimy do niej dobiec. How the hell is anyone supposed to afford that? Ten narzekający kupiec jeden. W sumie nie widzieliśmy się z nią. O, bardzo długo się z nią nie widzieliśmy już. Did you hear? The gates to heaven hall. I want to see you again. What am I gonna do without sweet water and oil of talc? Still no... Milady, I come bearing gifts. Gifts? Whatever is the occasion. Oh my. Clive, you really have outdone yourself. Otto asked me to give it to you. To settle the hideaway's debt with the veil. And to compensate you for the time it took us to do so. You disappoint me, Clive. I thought you might finally be warming to me. Tell Otto he can keep his baubles. I tried to tell him as much the first time around. The man owes me nothing, nor does the hideaway. My contribution to the restoration effort was made freely and willingly. It was the least I could do. You once told me Sid did you a kindness. I'd like to do the same. Please, accept it. For my sake. And for Otto's. For all of us. For all you've done. It is rather fetching, isn't it? Very well. Otto is lucky to have you, Clive. I doubt anything could ever replace his son. But you and the others at the hideaway are the closest thing he has to family. Otto had a son. Long ago, yes. Sid told me Otto lost him when he was just a boy, and blamed himself for not being able to stop it. I don't know how it happened, whether there was anything he could have done, but it was clear that it weighed heavily on him. I didn't know. How could you have? I doubt anyone did. Besides Sid,
I've never met a man more keen to bear his sorrows in stoic silence. An ill habit, given that both have always been surrounded by friends desperate to help them. I'm beginning to see that. Go will want to know the stones were delivered. If he's still with us. No dokładnie tak. Jeżeli przeżył, to zdecydowanie tak. Oddajmy jeszcze szybciutko, ale historia o tym, że Otto miał syna, który w jakimś nieszczęśliwym wypadku zginął. Strasznie smutne. We need to find a way into Drake's tale. And we will. Together this time. Absolutnie tak. Is that the thing Tomes helped with? Mid told me she was building a ship. Żyje. Goat. Still alive, I see. So Lady Karen accepted the ruby. Ah, about that. I tried my best, but she was just too stubborn to take it. She threw it right back in my face, in fact, and told me I could stick my stupid stone where the sun don't shine. Karen refused payment. I hope it wasn't something I said. I'm sure you were as tactful as ever. Let me see what I can do. Oh, wonderful. I hope you have better luck than I did. Kurczę, ale nam się ten odcinek przeciąga. To znaczy dobrze, bo lubię, jak się dużo dzieje, ale jak nagrywam tak długo, to ciężko jest dodać więcej odcinków. I don't know where Sid gets the energy. A to Jill i Torgal. Lady Karen, Goat tells me you weren't happy with our offer. Would you prefer the debt was repaid in coin? What debt? I don't recall lending any of you lot me hard-earned gil. I may have tossed a talent or two in the Hardaway's coffers, but those were donations, and you can hardly call it charity if you go asking for it back. Of course not. But one good turn deserves another. And our circumstances have changed. Surely you wouldn't shun the gratitude of a pauper who happened to have become a prince. Oh, so you're a prince now, are you? Fine. But I'm selling it and taking what I'm owed, then you're getting the rest whether you like it or not. Okej. Where'd you even get this? A decent trader might nab 1,000 talents for a star ruby. A canny one, meanwhile, might claim it were nicked from the belt of Sid the Outlaw himself and ask twice as much. Might be I already have a buyer in mind. Might be you even know her. A fine continental maid whose beauty's only eclipsed by a guile in commerce. You wouldn't mind, would you? Not at all. Just be sure to tell her that it's always a pleasure doing business. I hear you ended up delivering all 3 stones. Thanks to this lump. I sometimes wonder what I pay you for. Speaking of which, I still haven't been paid last month's wages. Oh, so you remember what's owed to you then? Get your ass behind that disc of yours and don't get up before those ledgers are square. Right away. I've seen that before. Yeah. Plenty of times. It was the only goblet Sid ever used, either out of habit or because the filthy sod couldn't be bothered to find a clean one. I knew so little about him. Like most people. Martha and the Dame both seem to have fond memories of him. I bet they do. How long did you know Sid before he... Before he died. 20 summers, give or take. Back in the day, I was a purser on a trade ship, which is where I met him. He bought passage to... forget where. But having nothing better to do on the long nights,
We sat up drinking Island rum till the morning bell dragged me back to my duties. Quit my post not long after that, on account of making a fine maiden's belly fat. But me and Sid stayed close, promising we'd one day sail the seas again. That was before fate stepped in and said she was having none of it. The magic woke inside my son soon after his first name day, and there was no hiding his knack. Couldn't you and your family have... My family were the ones who summoned the constable, wanted the monster taken away. I couldn't turn my back on him, forget what I felt, and I couldn't for the life of me understand how they could. Luckily, Sid was of the same mind as me. It was him who stood beside me when all I wanted was to tear the whole world down. Him who cried for me when I had no tears left of my own. Him who swore he'd do everything he could to stop it from happening again. And he was true to his word, too. Left the Royal Army once and for all. His ranks, his ribbons, gone. Just like that. Threw away everything he had. All to right a wrong that no one else had the courage to face. I knew then I'd follow that man to the ends of the earth. He was always too clever for his own good, was Sid. Saw the world for what it really was, while the rest of us were content to go along with the lie we were shown. And it can't have been easy, bearing that burden alone. But he didn't let it stop him. He never lost faith in what he believed was right. And that gave us faith in him. Faith he'd steer us true. So I swore to myself that I'd always be right behind him, ready to catch the stubborn sod, if ever he should fall. But I couldn't even do that. Ignore me, just the ramblings of a tired old man. Leave that lot. I'll tidy it up in a bit. This is Sid's handwriting. Dear Otto. I may be drunk, but I wanted you to know this place would be fucked without you. Love you, you grumpy old sod. This note. What about it? Sid was right. Without you, we'd all be lost. He should have bloody well said so then. Just once. Before he went. But then, why would he? Him, or anyone? I'd only have told him to piss off. You're wrong, though. Both of you. It was never just me keeping the hideaway afloat. It was all of us.
I just shove people in the right direction. I barely seem to be able to do that anymore. Would you rather go at the helm? Well, maybe I've got a few more years left in me. I'm going to hold you to that, Otto. Before you go, Sid would have wanted you to have this. But that's... This'll do me just fine. Thanks for the ray of sunshine. I'll see if I can't pay you back. Already have. Ale zadanie. Zaczęło się zabawnie, a skończyło się tak poważnie, co? O, kielich Sida. Zaraz ją zaniesiemy. Ozdobę w sensie, jako ją. Pewnie do tej pory już zdążyłam podzielić odcinek na 2 części, więc gramy dalej. Jak na razie. To znaczy, pewnie odcinek zaczął się dopiero co niedawno, jakiś czas temu. Stawiam na jakieś 15 minut zająć życie. Pewnie w międzyczasie ponarzekałam trochę, że mamy długi odcinek i że jak to tak. Ale wiecie. Bad judgment, jak zwykle na czas z mojej strony. O, stoi sobie tutaj. Otto, który w cudowny sposób wyszedł bez szwanku z ataku na starą kryjówkę, zachował ten niewyróżniający się kielich, by przypominał mu o utraconym przyjacielu. Później podarował go Clive'owi, wiedząc, że Sid życzyłby sobie, by posiadał go dumny nosiciel kontynuujący jego dzieło. Te rzeczy już chyba czytaliśmy po kolei, tak mi się wydaje. Tak. Dobrze, to lecimy na następne zadanie dodatkowe i myślę, że chciałabym może spróbować tego stwora-potwora zrobić tak samo. I to jest chyba nasze zadanie teraz. Gdzie on był? Ja miałam chyba gdzieś zrobioną notatkę z tego. Sunbreak, coś tam. Gdzie tego szukać? Ja myślałam, że to będzie na pustyniach. A niekoniecznie musi być. Tu jest East Pole, to nie. Rozpadlin. To są blisko siebie te rzeczy, tak w ogóle. Czy to nie powinno być gdzieś na pustyniach? Tak mi się wydaje. Bo stąd? Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że może nie być przejścia, bo tam chyba nam zamknęli jedno przejście. Właśnie. Na pewno zamknęli przejście za nami. To chyba nas na mapę świata wygoni. O! Bo poczekajcie. Pad mi się rozładowuje. No co by... Kto by pomyślał? Nie martwcie się. Drugi mam gotowy. Włączam. No i mamy. Teraz tak. Przejście, które nam zamknęli, jest gdzieś z tej strony. Tak, dali bramę. Jak gdyby nigdy nic, rąbnęli bramą. Sun. Nie wiem, gdzie tego szukać tak naprawdę. Pustynne bramy. Też nie. Dobra, ja tu trochę poszukam. W międzyczasie udam się też tu, co byśmy się mogli... On gdzieś tu był, nie? Ten stwór. Żebyśmy się mogli z tym stworem spotkać, więc myślę, że tam się zobaczymy.
Dobiegłam w sumie do tego stwora i okazuje się, że to nie jest ten stwór. Nagrywam za koleją kilka odcinków, więc pewnie zdążyliście mi już powiedzieć, że to nie on. Oj! Back to the stables, girl. Oj, no nie myślałam, że będziemy mogli tu spaść. To jest to miejsce, o którym mówiłam, że wygląda jak This must have zamieszkane. been a fishing village before everyone left. Krwawy. Wow. Jak już tu jesteśmy, to zwiedzimy sobie to miejsce, jakże. Wiemy, że tam można iść na dole, co mnie bardzo zaintrygowało. Tutaj możemy spróbować podejść. Tutaj jakbyśmy szli... Nie wyjdziemy tu nigdzie dalej, dobra. Wiemy już, że nie. Pam 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 pam. Pytanie, czy będzie tu więcej psiaków. I tak będziemy wracać, to możemy wracać drugą częścią wioski. A tam się da wyjść na górę z powrotem. Chyba. Kto ich tam wie, zobaczymy. Oczywiście szukamy skrzynek, które można sobie otworzyć. This one. Over here. Bam! Wow. I no, he lost. Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie tu, ładnie tu. Szkoda, bo to naprawdę ładna wioska była. Ło, ciąg dalszy. To był naprawdę kawał wioski. Ło. Nie wszystko da się zepsuć. Myślałam, że tu jest gdzieś droga dalej. Studnia. Całkiem fajna skrzynka. No i tu jest ten ślepy zaułek, do którego nas wprowadziła gra. O nie, nie tędy nie się nie da, tędy się. Ale tędy się da. Wrócę sobie z powrotem tam, co byłam tak naprawdę. I tak wyjdę kawałek na górę, popatrzeć co i jak, ale w sumie nie do końca nas... No jest taki cia. Nie potrzebujemy z nim walczyć. To jest tak jak mówię, on nie jest jednak tym wrogiem, o którym myślałam. Wygląda trochę jak ten ze zdjęcia, ale nie jest identyczny tak naprawdę. To trzeba mu przyznać. Ale jak już jesteśmy tu na dole, to grzechem byłoby się nie porozglądać, prawda? Iść ścieżką, która jest dostępna. Ciasno. Kurczę, no kawał wioski. A jakbyśmy się pozbyli tego wszystkiego, można ją odbudować. Patrzcie na te miejsce. I nie wszystkie budynki są stracone. Dalej nie można. Nie można wejść do wody. O, tu widzę jakiś kwiatek wredny do walki z... Tu kolejne dwa. Pożeracz nóg? O, dzięki, udało wam się pokonać ich w pierwszej kolejności, super. Wow, 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 ale przeleciało rzeczy. Malownicze miejsce, trzeba przyznać. Czemu pożeracz nóg? W ogóle ten atak jest komiczny, ale świetny.
Wiecie, tytan w dobrych rękach będzie naprawdę dobrym ikonem. O, chyba, że o tamtego chodziło. Zobaczymy. Chodzi tam sam. To może być kolejny stwór tu po drodze po prostu i tyle. O. Podniesiemy sobie jeszcze świecące kule. Eter. No nie, to wygląda jak po prostu jeden ze stworów tu mieszkających. A, tak. Oj. No, dostało nam się. Dobra, doskoczyliśmy do niego. Diablo skoczek. Dawaj Jill, dawaj Torgal. Damy radę. Get him. Oj. A tam. Idziemy dalej. Bronił gdzieś tu. A, po prostu taka arena? Ja myślałam, że tu będzie przejście dalej. O nie. O. Wciąż nie znalazłam stworów na tej pustyni. Muszę je poszukać. O, myślałam, że znaleźliście przejście. No cóż. No dobra. To ja jeszcze pobiegam trochę po tej pustyni. Poszukam tego stwora. Popatrzę, czy jest szansa. Jeszcze doczytam o tym. Ciekawe, czy tu otwarli przejście. Zobaczę. I doczytam jeszcze o tym tu. Znaczy nie o tym sierpie, tylko o tej bombie ognistej całej. Doczytam i zobaczymy, czy rzeczywiście w dobrym miejscu szukam. A to, co chciałam wam jeszcze pokazać, to tutaj była rozmowa. Our hero returns. That was your doing, was it not? To była twoja sprawka, prawda? Pogłoski o zniszczeniu kład dotarły już do długich uszu pustynnego zająca. A wkrótce znajdą się na ustach każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w Dalimilu. Choć wątpię, by przyjęli tę wiadomość tak radośnie jak ja. To miasto zawdzięcza wiele ze swojego dobrobytu i bezpieczeństwa Kłowi i wielu będzie czuło, że teraz, gdy już go nie ma, oni też muszą odejść. As for me, Jeśli chodzi o mnie, to znam życie bez kryształów, bez bogactwa. Nie było łatwe, ale zdołałem przetrwać. A Dalimil nawet bez matczynego kryształu cieszy się wieloma błogosławieństwami. Leczniczą wodą, dumnymi ludźmi. Po co nam magia? To tylko wygoda. Proteza. Jeśli ludzie potrzebują czegoś, na czym mogą polegać, to powinni zacząć liczyć na siebie nawzajem. my ears are always open. Chodźcie, zobaczymy tam to przejście jeszcze. Jestem bardzo ciekawa. Now, Dusan, I know you're keen. I know. Where did all the men of the rock go? Made from the stoutest stoneware. No tak. Nią. O, nie ma tutaj już tych ludzików, co tu byli. Ambrosia won't help me here. Ale tu już tak. Cześć dziewczyno! Ready, Się girl? tak potrafi między tymi Run like the wind. światami tutaj chować i pokazywać. To się nazywa magiczny ptak. Mam magicznego ptaka na wyłączność. Dobra, na lewo i drugi raz na lewo. Ciekawe, jak to miejsce wygląda nocą. Pustynne róże, no tak. No i wciąż brakuje nam materiałów na nowy miecz. Chociaż tak jak mówię, ten Keyblade mi się podoba. Jest otwarte przejście. O. No to musimy je zwiedzić. Nie wiem się bić z This ptakami. might take a while. Tam siedzą czaple. O nie, ale to się rozbiło. Zacznijmy tu, od ślepego zaułka. Podoba mi się ta opcja. Ogary. Ogary mogą zostać. Nie przeszkadzajcie sobie. Ło, to ma jeszcze rozwidlenie? Gdzie ja wlazłam? Nie, no dobrze wlazłam. All right. Z drogi.
A, tu jest po prostu wóz. Okej. Hop! Utknęłam! Utknęłam! No. Biegnij, Ambrozja, biegnij! Są ruiny, tak w ogóle. Time to fight. Nie. Tak, zaraz będziemy na końcu. O, ile tutaj tego łazi. Be safe. Widzieliście tam na górze? To jest nasz wróg. Tak. Widzicie, dlaczego mogłam go pomylić z tamtym wcześniej? Miałam prawo. Playtime for the pack, is it? Let me introduce you to mine. O, więcej? It's this one. Jeszcze więcej? Over here! Go, Tom! It's attack! O, przyszedł. Inny. Attack! Nice. And then there was one. Ale jaki duży za to. Jaki ładny. Second! Jest. O, czy my go ładujemy pod ogonem? Wybacz, to nie było zamierzone. Co ty tam masz w tej paszczy takiego świecącego, co? Pazurki, co? Opsjo! Z ogona. Nice try. Wow. Nie spodziewałam się tak szybkiego oszołomienia. Bam go! Chyba wstanie. Aha! Oj! O, myślałam, że wszedł mi unik. Wow. Tym chyba już go wykończymy. Pilnuj się, potworze. O, to chyba trzeba było wystarczającą ilość potworów wzbić. Właściwie to będzie 10? Nie, 9. 10. 10. 10 potworów. That wasn't too bad, was it, Torgal? Jill przyszła, a ja? Też ci dobrze poszło. No dobra. Czyli załatwiony, ale teraz pasuje znaleźć jeszcze te żądła duszy, które są opisane jako rój wściekłych żądlaków zbudował gniazdo niedaleko opuszczonej wioski na polach Korwej. W miarę wzrostu ula rósł też głód jego mieszkańców. Stworzenia te ogołociły już truchła wielkich bestii widzianych w tej okolicy. Jeśli nikt nie powstrzyma żądlaków, pobliskie osady szybko zamienią się w górę pobielanych kości. Pusta rudera Dalmekia. No jesteśmy w Dalmekii.
Pustej rudery jeszcze nie znalazłam. To jest mój problem. Niestety. Myślałam, że może pusta rudera będzie gdzieś tutaj. Okazało się, że nie. Także pozwolę sobie poszukać. Ale jeżeli mielibyśmy w tym celu pobiegać tutaj po tych okolicach, no to czemu nie? Czemu nie? Ale to w następnym odcinku będziemy tam biegać. No właśnie. Teraz dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się ciepło. Jaho!